Istnieją pewne pytania, na które żaden z pracowników Mojangu nigdy nie odważyłby się odpowiedzieć. Kiedy w końcu będzie aktualizacja Endu? A tak już na serio, w swojej trwającej ponad 15 lat historii, twórcy Minecrafta zgromadzili za swoimi uszami całkiem potężny asortyment smaczków i sekretów. Dla przykładu, wiedzieliście, że Jeb jest simpem? Niedźwiedzie polarne dodał do Minecrafta tylko dlatego, że chciała tego jego dziewczyna. Not gonna lie, ta kobieta prawdopodobnie uratowała aktualizację 1.10 przed dodaniem 3 funkcji na krzyż. Jednak pośród takich błahostek, którymi Mojang dzieli się nawet w oficjalnych książkach, ukrywają oni coś znacznie większego i ciekawszego. Tak więc ja jestem Kromek, a dzisiaj zajrzymy sobie za kurtynę Mojangu, by odkryć sekrety, o których żaden ich pracownik nie piśnie wam ani słówka. Oj, oby tylko się za ten film nie obrazili. Tworzenie gier wideo jest bardzo skomplikowanym i żmudnym procesem, wymagającym ciągłego upewniania się, czy wszystko działa jak należy. Często linijki ich kodu, zupełnie jak droga twojego dziadka do szkoły, mogą ciągnąć się wręcz w nieskończoność. Dlatego, by sprawdzić, czy pomiędzy nie wkradł się żaden błąd, na przestrzeni lat ich twórcy stosowali najrozmaitsze triki. Koncept tzw. snapshotów jest dziś wszystkim dobrze znany. Każdego tygodnia dostajemy migawkę aktualnej pracy Mojangu, zawierającej najnowsze dodatki do gry. Nowe biomy, moby, bloki czy mechaniki. Z natury nie działają one jeszcze w pełni prawidłowo i wymagają ostrego dopracowania. Jednak ich zarys pozwala nam wyrazić na ich temat własną opinię, tym samym pomagając projektantom rozgrywki. To dość niecodzienne w świecie gier podejście, niespotykane wśród innych globalnych kolosów jak Roblox czy Fortnite, znacząco ułatwiło pracę nad następnymi wydaniami kultowych klocków. I jednak nie oznacza to wcale, że przed pierwszym snapshotem w 2011 roku Notch z Jebem sami testowali, czy ich kod wyglądający jak miska spaghetti bolognese z serem i bazylią działa jak należy. W tym celu powstawały ukryte kompilacje deweloperskie, które w przeciwieństwie do snapshotów trafiały prosto do najpilniej strzeżonego sejfu w biurze Mojangu. Całe szczęście, że lista takich kompilacji jest strzeżona niczym przepis na lawowego kurczaka Steve'a, a cała jej zawartość znajduje się na Minecraft Wiki, gdzie każdy może sobie ją podejrzeć. Dobra, jedziemy. W wersji InVdev z 26 marca 2010 roku lepiej nie próbuj strzelać do mobów. W przeciwnym razie może się okazać, że przeciwników zamiast ubywać, będzie pojawiać się coraz więcej. Wersja Beta 1.6 Test Build 3 przygotowała dla nas na spawnie świata skrzynie zawierające wszystkie bloki i przedmioty w grze. A mówiąc wszystkie, mam na myśli dosłownie każdy przedmiot. Skoro twórcy podarowali nam już każdy surowiec w grze, to po co wysilać się z budowaniem bazy od zera? Przecież odpalając wersję Beta 1.2.0.2, zaradne NPC-ty z kilofami w dłoniach mogą odbębnić brudną robotę za nas. A przynajmniej próbować, gdyż idzie im to dość niezgrabnie. Ła, nie gryź mi palca. Telewizja Republiki. A teraz wersja, którą znienawidziłby każdy speedrunner. Perły kresu? Płomienny proszek? Komu to potrzebne, skoro w becie 1.8 lokalizacje twierdzy wskazywały ogromne szklane filary? No a walka ze smokiem? Co z walką ze smokiem? A, no tak. Przecież w wersji Beta 1.9 Pre-Release 5 ten posiada cały 1 punkt zdrowia. A najlepsze jest to, że w tej wersji jeszcze nawet go nie zaimplementowano. Jeśli zaś myślicie, że 320 bloków wysokości to potężna ilość, albo wręcz przeciwnie, ogranicza waszą kreatywność, to co wówczas powiecie o wysokości świata wynoszącej zawrotne 512 bloków, którą otrzymaliśmy w becie 1.8 Height Limit Test? A to wszystko w czystych, oficjalnych wydaniach. Jak więc nie trudno zauważyć, na tak wczesnym etapie rozwoju Minecrafta twórcom często zdarzało się testować nowości na ostatni dzwonek, a miejscami wręcz na bieżąco z wydaniem. A jak powszechnie wiadomo, gdy się człowiek śpieszy, to diabeł się cieszy. Idealnym przykładem ogromnej fuszerki może być tu wersja Beta 1.9, której pliki na serwerze Mojangu musiano podmieniać nową wersją zaledwie dzień po publikacji. Zapytacie, dlaczego? W trakcie testów prawdopodobnie któryś z przepracowanych deweloperów ewidentnie przysnął podczas swojej pracy, zapominając o naprawieniu błędów związanych z generowaniem wiosek, twierdz, czy też modelami mobów. Oprócz nich w wersji tej istniały też specjalne skróty klawiszowe, których użycie zdecydowanie nie powinno być dostępne z poziomu rozgrywki przetrwania. Dla przykładu, wciśnięcie klawisza F9 odłączało kamerę od naszego gracza i pozostawiało ją w miejscu naciśnięcia. Do tego klawiszem F6 mogliśmy
mogliśmy cofać w czasie cykl dnia i nocy. Z kolei klawiszami N i M obracaliśmy kamerę w dość nietypowy sposób. Y i H natomiast sterowało polem widzenia, a U i O w widoku trzecioosobowym przybliżało i oddalało kamerę od naszej postaci. Pomimo wymienionych przeciwności losu, twórcy gry nie tracili werwy do działania i idąc za ciosem po kilku drobnych szlifach przemianowali tę wersję na pierwsze oficjalne wydanie gry. A jako już pierwszy w historii Minecon, na którym gra miała mieć swoją wielką premierę, był tuż za rogiem, pracownikom Mojangu nie zostało nic więcej do zrobienia niż spakowanie się i polecenie ze Szwecji do Stanów Zjednoczonych. I o ile zawartość większości bagaży w trakcie tej podróży pozostawała tajemnicą, jeden z nich przykuł szczególną uwagę minecraftowej społeczności. TwoMinecon.7zip. Niepozorny plik, który to twórcy uprzednio spakowali dla siebie w Szwecji i wrzucili na serwer, by móc go odczytać w Stanach. Jak to już jednak na ludzi przystało, mają oni niewiarygodną tendencję do grzebania w nie swoich rzeczach. Na całe szczęście, albo i nieszczęście dla wścibskich graczy, roztropni deweloperzy zabezpieczyli archiwum hasłem. Sprawa folderu więc, na przestrzeni kolejnych lat, stała się jedną z największych zagadek w dziejach Minecrafta, której rozwiązaniem zainteresował się nawet jeden z pracowników Mojangu, Dinnerbone. Sprawa ta pozostawała tajemnicą aż do maja 2022 roku, kiedy to graczowi o niku Duni Dorito udało się odkodować zaszyfrowany plik hasłem The Spice Must Flow. A raczej tak wszyscy myśleli, dopóki po otwarciu archiwum ich oczom nie ukazało się to. Kids get the best of it with WDCA Channel 20 in Washington, D.C. Ale zaraz, moment, przecież pierwszy Minecon odbył się w 2011 roku. Skoro odszyfrowanie archiwum zajęło prawie 11 lat, to co takiego przechowywało tam Mojang? Dokumenty na Herobrine'a? Sekretny przepis na szwedzkie klopsiki? Sweetfocie Notcha? Po odnalezieniu właściwego folderu i odblokowaniu go hasłem Boxpeak41, graczom udało się ustalić, że w oryginalnym archiwum znajdowała się wadliwa kompilacja pierwszego wydania Minecrafta. I jedna niefortunna linijka kodu, na końcu której zabrakło liczby 16, uszkodziła bowiem szyfrowanie między graczami a serwerami gry w trybie wieloosobowym. To z kolei otworzyło prostą drogę do kradzieży danych, takich jak wiadomości z czatu czy koordynaty. Dlatego też, by chronić graczy, zaimplementowano logikę, która w tej sytuacji całkowicie blokuje grę na serwerach. I to właśnie ta jedna linijka kodu sprawiła, że wersja Minecrafta 1.0 z pliku TwoMinecon7z ostatecznie nigdy nie ujrzała światła dziennego. Jak zatem widzimy, czasem zamiast godzinami głowić się nad skomplikowanymi zabezpieczeniami, najlepszym rozwiązaniem okazuje się po prostu dobrze się ukryć. W miejscu, w którym nikt nie będzie szukał. Nie spodziewałem się hiszpańskiej inkwizycji. Nikt nie spodziewa się hiszpańskiej inkwizycji. Bowiem kolejna funkcja gry definitywnie udowodni nam, że najciemniej jest pod latarnią. No bo czy spodziewaliście się, że kolejną z rzeczy na naszej liście deweloperzy schowali na twoim komputerze? I nie, to nie żaden dowcip. Nie mówię tu także o ukrytym świecie debugowania, który generuje plansze ze wszystkimi blokami w grze, gdyż, umówmy się, on już dawno przestał być sekretem. Narzędzia, o których mowa, są jednak ukryte znacznie głębiej. Otóż w każdej kopii Minecrafta, pośród linijek kodu możemy znaleźć resztki tzw. Java Developer Tools, o których nikt jeszcze do niedawna nie miał pojęcia. Niestety, w przeciwieństwie do testowych wersji gry, dostanie się do nich nie jest tak proste i oczywiste. Mojang dość dobrze zabezpieczyło się przed paluchami wścibskich graczy i celowo utrudnia nam dostęp do owych narzędzi, usuwając prowadzący doń deweloperski kod. Jak jednak udowodnił to w swoim filmie youtuber 8sided Square, w grze wciąż pozostał wystarczająco poszlak, by za pomocą prostego moda, którego sam napisał, przywrócić je do działania. Wejdźmy zatem w buty programistów Minecrafta i spójrzmy na grę z ich perspektywy. Bo gdyby waszym zadaniem było przetestowanie każdego nowo dodanego wraz z szablonami kowalskimi wariantu zbroi, to chyba nie chcielibyście za każdym razem stawiać ich wszystkich własnoręcznie. Właśnie dlatego sprytni programiści przygotowali sobie specjalną komendę, dzięki której mogą umieścić je wszystkie zaledwie jednym kliknięciem. To samo zresztą dotyczy mechaniki najazdów.
bloków. Ja wiem, że Mojang znany jest z obijania się w robocie, ale chyba nie sądzicie, że jakiś biedny deweloper przez cały dzień zbiera efekt złego omenu, aby przetestować tę mechanikę. Do tego celu służy cały pakiet komend kontrolnych, które nie tylko rozpoczną i zatrzymają najazd na żądanie, ale i nadadzą nam wybrany poziom omenu, podświetlą pozostałych najeźdźców, czy przywołają zupełnie nowego lidera. No dobra, ale w takim razie co w przypadku zupełnie błahych mechanik, jak przesuwanie pojedynczych bloków przez tłoki, albo zachowania wagoników na torach? Czy Mojang serio musi tworzyć osobne komendy dla każdego pojedynczego bloku? Oczywiście, że nie. Twórcy Minecrafta są na to zbyt leniwi. Do tego celu służy im system tworzenia tzw. testów, które przy odrobinie znajomości Javy możemy sami tworzyć i przeprowadzać. Programując interesujące nas zachowania, jak na przykład naciśnięcie guzika i ustawiając odpowiednie cele takich testów, czyli jakiego bloku bądź moba spodziewamy się w danym miejscu, gra sama upewni się, czy wszystko działa jak należy, a w razie konieczności powiadomi nas, co poszło nie tak. Choć tworzenie własnych eksperymentów to świetna zabawa, powiedział żaden Java deweloper nigdy, czego jednak nie znajdziemy w końcowej kopii gry, to standardowy zestaw dziesiątek mechanik czy interakcji między blokami a bytami, z których korzysta Mojang przy wydawaniu kolejnych aktualizacji. Ta jednak szczegółowo przedstawił nam jeden z byłych pracowników studia, Henryk Kniberg, do którego materiału zostawiam wam link w karcie. Funkcjonalność tych narzędzi nie kończy się jednak wyłącznie na komendach, bo choć mogły być pomocne w trakcie rozwoju konkretnych aspektów gry, nie są one nawet w połowie tak rozbudowane jak system graficznej wizualizacji danych zwany World Renderers. Zapewne większość z was kojarzy skrót F3+G, po którego wciśnięciu naszym oczom ukażą się linie siatki odpowiadające granicom chunków. To właśnie jedna z kilkunastu dostępnych dla deweloperów wizualizacji. Na tej liście znalazły się też m.in. renderer pokazujący, które bloki i ile razy zostały zaktualizowane, osiągający zawrotne wartości w przypadku mechanizmów z czerwienitu, wizualizer kolizji, który dość skutecznie objaśnia kwestię działania płotków czy murków, wizualizer ścieżki, którą mob zdecydowała się podążać, wraz ze wszystkimi przeszkodami i zagrożeniami, jakie napotyka po drodze, renderer wydarzeń, wyłapywanych m.in. przez skalkowe czujniki czy wrzeszczydła, lista celów każdego z mobów, takich jak kręcenie się bez celu, czy losowe przyglądanie się graczowi, czy renderer pokazujący granice struktur. Szczególnie użyteczny w przypadku tych rozbudowanych i niepowtarzalnych, jak wioski, twierdze czy miasta kresu. W ogóle spodziewalibyście się, że Minecraft tak naprawdę nie generuje wraków statków pod wodą, a w powietrzu? Tak jak widzimy po zielonej ramce, która określa punkt, od którego gra zaczyna generować strukturę, to dopiero po znalezieniu miejsca nad wodą Minecraft szuka najbliższych bloków, w których może zakopać wrak. To również wyjaśnia, w jaki sposób powstają wraki wbite w lodowce. Istnieją także wizualizery, które dosłownie pozwalają nam czytać w myślach pikselowych mobów. Osadnicy mogą wyświetlać nad swoimi głowami pozycję swojej stacji roboczej czy zawartość ekwipunku. Wioskowe łóżka pokażą nam, przez którego osadnika są zajęte. Pszczoły wyświetlać będą kwiaty, z których chcą zebrać nektar oraz pozycję swojego gniazda. A Warden z kolei wyświetli nam poziom swojej złości lub gracza, którego ostatnio wywęszył. Czy też zobaczył. Jep. Mojang właśnie potwierdziło, że Wardeny jednak nie są tak ślepe, jak się wszystkim wydawało. Myślę też, że na honorową wzmiankę zasługuje generator losowych pseudonimów dla mobów. Smutna stopa, ognista frytka czy ponury ogon to zdecydowanie najlepsze minecraftowe niki, jakie dotąd usłyszałem. Te powstają z połączenia jednego z tych przedrostków z jednym z tych przyrostków. Napiszcie w komentarzach, jaki byłby wasz losowy pseudonim w grze. Na temat debug rendererów mógłbym rozmawiać godzinami, jednak jeśli interesuje was dokładny opis każdego z nich, to zachęcam was do zapoznania się z materiałem twórcy Eight-Sided Square, do którego link znajdziecie teraz w karcie. Możecie także sami pobawić się w twórców Minecrafta i za pomocą modyfikacji, którą stworzył, uruchomić opisane przeze mnie funkcje na swoich klockowych światach. No dobra, było już o ukrytych wersjach, które nigdy nie miały ujrzeć światła dnia i o narzędziach przeznaczonych wyłącznie dla twórców Minecrafta. Ale czy wiedzieliście, że pracowników Mojangu przyłapano niegdyś na giercowaniu w robocie? I to, żeby było zabawniej, na zmodowanym serwerze. Najwidoczniej lubią, jak ktoś odbędzie za nich całą robotę. Can't blame them. Pewnie zastanawiacie się, w jaki sposób zwykły szary gracz mógł uzyskać dostęp do serwera Mojangu. Przecież jako twórcy gry powinni wiedzieć, jak ukryć swoje serwery przed światem zewnętrznym. Czyż nie? Ale zacznijmy od początku. Wszystko zaczęło się od grupy graczy o dość przyjaźnie brzmiącej nazwie The Fun Club, którzy pewnego pięknego dnia postanowili przeszukać internet, wypatrując w nim minecraftowych serwerów. Działało to na banalnych zasadach.
Gdy dowolny serwer w grze otrzyma zapytanie, zwraca swój emotd, czyli wiadomość, którą widzimy pod nazwą serwera, liczbę i listę graczy. A jako już jeden z pracowników Mojangu, Jay Wells, dzielił się wówczas screenshotami z ich pracowniczego serwera SpawnPoint, mega kreatywna nazwa swoją drogą, to właśnie serwery zawierające to słowo w Message of the Day stały się ich głównym celem. Nie zajęło więc długo, zanim serwer o wspomnianej nazwie wyświetlił się w wynikach wyszukiwania, który po brzegi wypełniony był nickami deweloperów Minecrafta. Ekipie udało się nawet sporządzić statystyki, kto najwięcej obijał się w pracy. Łatwa 10 punktów za podpierdolkę. Tu jednak pojawił się pierwszy problem. Whitelista. I choć czyny grupy fanklub mogą podlegać zakwestionowaniu, to posiadana przez nich godność i moralność nie pozwoliła im próbować ominąć tą blokadę. Zamiast tego, gdy odkryli, że SpawnPoint hostowany jest na domenie officemojang.com, postanowili sprawdzić, czy nie kryje się tam coś równie intrygującego. Jak się okazało, pośród dziesiątek hostowanych tam serwerów, w tym ten na modach, o którym mówiłem wcześniej, znalazł się też jeden, z pozoru przypadkowy serwer, który ku zaskoczeniu nie posiadał whitelisty. Gdy więc grupie fanklub udało się na niego dołączyć, ich oczom ukazał się tor przeszkód o układzie tak niezrozumiałym jak lekcja fizyki na 9 godzinie oraz cała masa dekoracji, których przeznaczenie ciężko było określić. Nieco więc zakłopotani członkowie zespołu postanowili zostawić twórcom informację, że ich serwer nie jest zbyt dobrze zabezpieczony, dodając od siebie kilka własnych, całkiem nieźle prezentujących się budowli. Jednak wszystkie ich wątpliwości zostały rozwiane zaledwie kilka tygodni później, gdy to Mojang na swoim YouTube'owym kanale udostępniło nowy film. Na owym nagraniu pracownicy studia rywalizowali ze sobą w pokonywaniu toru przeszkód, który to znajdował się... Tak, zgadliście, właśnie na znalezionym serwerze. By the way, powiedzcie mi, czy oni tylko udają, czy to tak na serio? Oglądając ten film miałem wrażenie, że nawet moja babcia lepiej poradziłaby sobie z tym parkurem. Po nagraniu materiału na oficjalny kanał Minecrafta nikt nie przejmował się jakimś losowym serwerem. A fakt, że Mojang nie zdawało sobie sprawy, że do ich służbowego serwera dobrali się ciekawscy gracze, zmienił ten niepozorny świat w wypełnioną pięknymi budowlami przystań. W tym miejscu jednak historia zeszła na ciemne tory, bowiem do akcji wkroczył wtedy inny zespół, The Fifth Column. Podobnie jak fanklub, odkryli oni sposób na wyszukiwanie minecraftowych serwerów, z tą różnicą jednak, że mieli oni bardziej niecne zamiary. Po odkryciu serwera niemal natychmiast przystąpili do jego absolutnej destrukcji. Widząc to i chcąc zatrzymać ich członek grupy fanklub o niku Northernside, postanowił skontaktować się z pracownikiem Mojangu, by uświadomić go o znalezionej luce. Jak pewnie się domyślacie, po tym szlachetnym donosie deweloperzy szybko wyłączyli i ukryli swoje serwery bez ani jednego słowa. Mam dla was jednak dobrą wiadomość. Jeśli sami chcielibyście przejść jeden z najprostszych parkurów na świecie, a przy okazji zwiedzić budowle, jakie wybudowali utalentowani członkowie fanklubu, to odsyłam was do filmu twórcy Salty One, który szczegółowo opisał ów incydent, dzieląc się przy okazji linkiem do pobrania oryginalnej wersji mapy. Oprócz bycia niezwykle intrygującą, historia ta powinna być przede wszystkim przestrogą dla właścicieli wszelakich serwerów. Nawet tych małych i prywatnych, gdzie gracie tylko ze swoją grupką znajomych. Pamiętajcie, że nic w sieci nie jest w pełni bezpieczne, więc nawet jeśli nigdzie nie udostępniacie IP swojego serwera, zawsze warto jest założyć whitelistę, by uchronić wasze cenne budowle i wspomnienia przed intruzami. Po wysłuchaniu tych wszystkich historii, wielu z was pewnie nasuwa się na myśl, że w sumie to szkoda, że Mojang nigdy nie zdecydowało się oficjalnie udostępnić takich smaczków szerszej społeczności. Jednak mówiąc zupełnie szczerze, to, że funkcje te nie miały ujrzeć światła dziennego, jest w sumie dobrą rzeczą. Albowiem poza byciem intrygującą ciekawostką i narzędziem dla twórców gry, właściwie nie mają żadnego sensu dla zwykłych graczy. Niech jednak pierwszy rzuci kamieniem ten, kto w swoim życiu nigdy nie chciał zajrzeć na zaplecze sklepu, pokoju nauczycielskiego czy innego miejsca, z którego kontrolowane jest nasze codzienne życie. Nasza naturalna ludzka ciekawość sprawia, że czujemy ciągotę do nieustannego odkrywania nieznanego i poznawania tajników funkcjonowania rzeczy z naszego otoczenia. Na dziś ode mnie to już wszystko. Jeśli spodobał wam się dzisiejszy materiał, koniecznie rozważcie zostawienie łapki w górę, a także subskrypcję kanału. Nic was to nie kosztuje i w każdej chwili możecie z niej zrezygnować, lecz dla mnie jest to cenne wsparcie i motywacja do tworzenia kolejnych fascynujących filmów. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, cześć!